Dzisiaj zajmiemy się książką, dzięki której poprawimy swoją pamięć, bystrość umysłu i szybkość nauki. Odpowiednie narzędzie posiada każdy z nas, trzeba tylko w pełni wykorzystać jego potencjał. Mistrzami w tym fachu są agenci wywiadu. My najczęściej takiego agenta wyobrażamy sobie jako Jamesa Bonda z ukrytym w guziku aparatem fotograficznym i jakimś wybuchającym długopisem. Tymczasem najważniejszą bronią agenta wywiadu jest jego własny mózg. Agent często nie może niczego zapisać, a mierzy się z ogromną ilością informacji, które później musi dokładnie odtworzyć. Wykorzystując metody stosowane przez nich, my możemy szybciej i łatwiej się uczyć. Co prawda, nie jesteśmy agentami wywiadu, ale sprawny mózg pomoże nam w nauce, w zaliczaniu egzaminów, w pamiętaniu o ważnych dla nas wydarzeniach, w przypominaniu sobie tego, co nam wyleciało z głowy i ogólnie w całej pracy umysłowej. Zobaczmy, jakie rady mają dla nas najlepsze szkoły szpiegowskie świata. Nasze wspomnienia powiązane są z miejscem i okolicznościami, w jakich powstały. Gdybyś chciał przypomnieć sobie wydarzenia z dzieciństwa, na przykład z pobytu u babci na wsi, to znacznie łatwiej przyszłoby ci to w jej domu, gdzie spędzałeś czas, niż na przykład siedząc u siebie w salonie na kanapie. Wszystkie miejsca, odczucia, zapachy i dźwięki pomagają nam wydobyć nawet najgłębsze wspomnienia. Pewnie zdarzyło ci się, że odpowiedź, której nie pamiętałeś na klasówce, przypomniała ci się po powrocie do domu. Mogło być tak, że w niewłaściwy sposób się jej uczyłeś. Skoro ucząc się piłeś gorącą herbatkę, byłeś w piżamie i leżałeś w łóżku, to na egzamin powinieneś stawić się też w piżamie z poduszką i herbatką w ręku. No, może być z tym problem, dlatego znacznie lepiej uczyć się siedząc na krześle przy biurku, w pełnym skupieniu i bez rozpraszaczy, czyli w warunkach najbardziej podobnych do szkolnych. Musisz wiedzieć, że okoliczności, w jakich zapamiętujesz informacje, powinny być w miarę możliwości spójne z miejscem, w jakim będziesz je sobie przypominał. Podobne wspomnienia mieszają się ze sobą. Jeśli dwie informacje są do siebie bardzo podobne, to trudno wyraźnie zapamiętać każdą z nich. Na przykład masz PIN do swojej karty bankomatowej. Używasz go często, więc dobrze go pamiętasz. Po upływie daty ważności karty otrzymujesz nową z nowym PIN-em. Na początku, za każdym razem przy bankomacie automatycznie przypominasz sobie stary PIN. Dopiero po jakimś czasie nauczysz się nowego, ale też zaczniesz zapominać stary, aż wreszcie całkowicie zniknie z twojej pamięci. Nie ma opcji, abyś pamiętał wszystkie swoje poprzednie PIN-y albo numery telefonów, jeśli je zmieniałeś. Co nam to daje w procesie nauki? Aby zmniejszyć ryzyko pomieszania podobnych informacji, ucz się możliwie jak najbardziej różnorodnych rzeczy w trakcie jednej sesji nauki. Na przykład, jeśli jednego dnia masz do napisania wypracowanie z polskiego, do tego jakieś opisowe zadanie z historii i narysowanie wykresów na matematykę, to najlepiej 2 zadania związane z pisaniem oddzielić od siebie liczeniem i rysowaniem wykresów. Większość materiału, którego się nauczymy, zapominamy już godzinę po sesji nauki. Niemiecki psycholog Hermann Ebbinghaus przedstawił to na tzw. krzywej zapominania. W jego badaniu osoby uczyły się na pamięć pozbawionych znaczenia sylab. Po godzinie od nauki badani pamiętali tylko 44% informacji, a po tygodniu mniej niż 25%. Jak zatem nie zapominać tego, czego tak ciężko się uczyliśmy? Trzeba to powtórzyć. Jeśli masz trochę ponad 1 dzień, to optymalny schemat powtórek wygląda tak. Pierwsza powtórka po 15-20 minutach od nauki, druga po 6-8 godzinach i trzecia po 24 godzinach, czyli na następny dzień. Jeśli masz więcej czasu, to pierwszą powtórkę zaplanuj w dniu nauki, drugą 4 dni później i trzecią 7 dni później. A zatem 3 powtórki, no bo szkoda, aby ciężka nauka poszła na marne. Najlepiej powtarzać informacje aktywnie. Zamiast słuchać lub czytać coś drugi raz, zapisz to albo jeszcze lepiej narysuj. Nawet jeśli rysujesz okropnie i nie wiadomo, co śmiesznego ci wyjdzie. Zaraz ci powiem, dlaczego rysowanie jest takie dobre.
Lepiej zapamiętujemy obrazy niż słowa. To umiejętność, która ewolucyjnie jest starsza i bardziej rozwinięta. Dlaczego? Bo dla naszych przodków skradające się dzikie zwierzę stanowiło o wiele większe zagrożenie niż na przykład przeklinający sąsiad. Dlatego każdy obraz lepiej zapamiętujemy niż jakikolwiek tekst. Zatem staraj się wyobrażać sobie wszystko, co chcesz zapamiętać. Weźmy na przykład cyfry. Każda z nich może nam coś przypominać. Jeśli musisz zapamiętać ciąg jakichś cyfr, na przykład PIN do karty, numer telefonu, czy jakąś datę historycznej bitwy na egzamin, to wyobraź sobie historyjkę składającą się z tych obrazków. Na przykład PIN o numerze 4875. Mi akurat 4 kojarzy się z żaglówką, 8 z okularami, 7 z lampą na biurku, a 5 z hakiem, na którym można coś zawiesić. Teraz układamy bezsensowny obrazek. Płynie sobie żaglówka, w niej siedzi jakiś facet, który ma na nosie ciemne okulary, bo na przykład razi go światło lampy biurkowej, która zaczepiona jest na haku zwisającym z masztu. Historyjka jest absurdalna, może śmieszna i przez to właśnie, że jest tak głupia, zapamiętasz ją. Musisz tylko naprawdę wyobrazić sobie, co przypominają ci poszczególne cyfry i połączyć w myślach te obrazki nawet w najgłupszy możliwy sposób. Ja podałem tylko swoje przykłady. Każdemu z nas te cyfry mogą się kojarzyć z zupełnie innymi obrazkami. Ważne, żeby były twoje i ważne, żebyś je sobie wyobraził. W ten sposób łatwiej i na dłużej zapamiętasz ważne dla ciebie liczby, a co więcej, zapamiętasz dłuższe ciągi cyfr, jak na przykład numer telefonu czy PESEL. Sztuczki z obrazami możesz też stosować do liter, łączyć je z cyferkami i dzięki temu zapamiętywać wzory chemiczne, numery rejestracyjne czy cokolwiek innego potrzebujesz. Więcej sztuczek odnośnie szybkiej i skutecznej nauki znajdziesz w książce Szkoła Szpiegów, która jest połączeniem poradnika i szpiegowskiej historii z czasów zimnej wojny. Oczywiście link do książki znajdziesz w opisie pod filmem.